Hej, witam! Wracam dzisiaj do Was z odcinkiem o koledżu. Wiem, że dużo osób czekało na ten odcinek. Dobrze by było, aby również osoby, które twierdzą, że praca stewarda czy stewardessy to jest jedynie zawód kelnera czy kelnerki w powietrzu, aby obejrzały ten odcinek do końca i usłyszały, jaka jest wiedza i umiejętności załogi lotniczej. A fakt, że nie musieliście się nigdy o tym przekonać, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że Wasz lot przebiegł pomyślnie. I oby tak zostało zawsze. Tak więc zapraszam dzisiaj o koledżu. Ja zaczęłam swój koledż dokładnie 1 września, czyli dla mnie to był dosłowny powrót do szkoły. Całe szkolenie trwa około 6 czy 7 tygodni. Szkolenie jest naprawdę intensywne. Dużo trzeba się uczyć, dużo zapamiętać. Trzeba zdać wszystkie egzaminy, aby na sam koniec dostać licencję i dopiero wówczas można zacząć latać. Było nas około 100 osób i oprócz mnie były 2 Polki. Podzielili nas na 7 grup, tak zwanych batchów. Dali nam wszystkim czerwone koszulki i każdy musiał w tej koszulce codziennie przychodzić do koledżu przez cały okres trwania tego koledżu. Do czerwonej koszulki każdy miał swoje czarne spodnie i czarne płaskie buty. I każdy wyglądał tak samo codziennie. Ten pierwszy tydzień nazywał się Induction Week, czyli tydzień wprowadzający. Uczyli nas wówczas o kulturze Dubaju, o zasadach panujących w tym kraju, opowiadali nam o religii, zabrali nas do meczetu. Bardzo dużo też nam opowiadali o firmie, jak ona działa, jak powstała. Dodatkowo mieliśmy robione badania medyczne, krew, rentgen klatki oraz zdjęcia do wiz, wszelkie formalności, które trzeba było załatwić przed rozpoczęciem koledżu. Pierwszy etap szkolenia to było procedury bezpieczeństwa, SEP, czyli Safety Emergency Procedures. I uczyliśmy się tutaj ogólnej budowy samolotu, fizyki lotu, uczyliśmy się sprzętu ratunkowego, jak używać i jak sprawdzać każdy poszczególny sprzęt, czy jest gotowy do lotu. I tutaj jest taka ciekawostka, przed każdym lotem załoga lotnicza musi sprawdzić każdy poszczególny sprzęt, czy on jest zdatny do użytku i czy jest zabezpieczony i gotowy do lotu. To m.in. gaśnice, latarki, megafony, siekierę, butle tlenowe oraz kaftany przeciwdymne. To są takie maski, jak kojarzy mi się z filmów o epidemii. Dodatkowo uczyliśmy się o urządzeniach transmitujących, czyli to są urządzenia, które w przypadku katastrofy wysyłają sygnały o pewnej częstotliwości, aby uzyskać ratunek, i uczyliśmy się, jak to urządzenie obsługiwać i gdzie je ustawić. Kolejny etap to była teoria survivalu, w razie najgorszego, jak sobie poradzić w różnych środowiskach. W dżungli, na biegunie, w wodzie, na pustyni. Uczyli nas również, co zabrać z samolotu przed opuszczeniem, jak oczyścić wodę do picia, kiedy i ile jeść. Oprócz teorii zabierali nas również do symulatorów, gdzie mieliśmy zajęcia praktyczne. Te symulatory są naprawdę niesamowite i z tego, co słyszałam, to nawet inne linie wynajmują od nas te symulatory, aby sprowadzić swoją załogę i egzaminować swoją załogę na naszych symulatorach. W środku było odczucie, jakby naprawdę było się w samolocie. Symulatory były poddane turbulencji, puszczali nam dym, musieliśmy ewakuować samolot, otwierać drzwi, wyskakiwać z samolotu poprzez te slajdy ratunkowe. To była akurat najfajniejsza część całego szkolenia, zjechać na tym slajdzie. Oprócz tego uczyli nas, co robić w przypadku dekompresji czy pożaru. Musieliśmy się nauczyć, jak gasić dany pożar, w zależności, czy to na przykład pali się przewód elektryczny, bateria litowa, czy może jakiś materiał typu siedzenie, a być może olej. Gasiliśmy też prawdziwy pożar w specjalnych pomieszczeniach. Kolejnym etapem była ewakuacja. I tutaj jest ciekawostka, stewardessy mają jedynie 90 sekund, aby ewakuować cały samolot, a czasami to jest nawet 600 osób. Najtrudniejsza była oczywiście kontrola tłumu i paniki. Uczyli nas, jak krzyczeć, jak wydawać komendy, co się wydaje proste, ale wcale nie jest prosto zapanować nad tłumem i umieć krzyknąć. Są tacy ludzie, którzy wyskoczą pierwsi, będą słuchać poleceń, ale są również tacy, którzy pierwsze co to sięgną po bagaż albo będą robić sobie selfie. Ludzie się naprawdę bardzo różnie zachowują pod wpływem stresu, czasami nawet sobie nie zdają sprawy z zagrożenia. Stewardessy wyskakują z samolotu ostatnie po ewakuowaniu wszystkich pasażerów. Tak więc każde spowalnianie ewakuacji spowodowane bagażem czy jakąś bzdurą ryzykuje życie innych. Duża część jest poświęcona również lądowaniu na wodzie. Sporo osób mnie zapytało w komentarzach, czy trzeba umieć pływać.
Jedyny moment, kiedy trzeba cokolwiek przepłynąć, to jest wyskoczyć z tratwy, zeskoczyć z tratwy, dopłynąć do brzegu basenu. I to nie jest długi odcinek i na dodatek ma się kamizelkę ratunkową, więc myślę nawet, że osoba, która bardzo słabo umie pływać, by sobie poradziła. Z praktyki egzaminy były niemal codziennie, a z teorii dopiero jak się zakończył jeden duży dział, wówczas mieliśmy egzamin. Następnym wielkim działem był Airbus. Uczyliśmy się specyfiki samolotu, obsługi drzwi we wszystkich możliwych wariantach. To jest normalne otwarcie drzwi, bez elektronicznego wsparcia, otwarcie drzwi na lądzie, na wodzie, drzwi zepsute, drzwi zablokowane itd., itd. Drzwi to jest dosłownie świętość. Każda stewardessa, każdy steward zna procedury otwarcia drzwi w każdych możliwych warunkach na pamięć. No i przy temacie Airbusa uczyli nas wszystkich możliwych sygnałów, jakie są możliwe w samolocie, abyśmy je rozróżniali, a tego jest naprawdę dużo. W zależności jakie światło się świeci u góry, po boku, przy drzwiach, dodatkowo jaki sygnał, jak często wykonywany, z jaką częstotliwością, musieliśmy wiedzieć, czy to jest dekompresja, czy to jest dym, czy to jest pożar. Kolejnym działem był Boeing i ten samolot mi już dużo bardziej podszedł, był dla mnie dużo bardziej logiczny, zdałam go na 100%, po prostu wchłonęłam całą wiedzę z Boeinga i do tej pory bardzo lubię ten samolot. Jest dla mnie, tak jak już wspomniałam, logiczny, wszystko było klarowne, wszystkie sygnały rozumiałam od razu, lubię ten samolot. Kiedy zdaliśmy wszystkie egzaminy z Safety Emergency Procedures, wówczas czekał nas dział zupełnie inny i to był dział medyczny. Oprócz teorii musieliśmy również zdawać praktykę. Uczyli nas przede wszystkim reanimacji i to jest na 3 różnych przypadkach, czyli na dorosły, dziecko oraz niemowlę. Uczyliśmy się również ratowania osoby, która się dusi, krztusi, jak traktować oparzenia różnego stopnia, jak traktować krwotoki, również sytuacje bardzo krytyczne, na przykład co zrobić z oberwaną kończyną, jak odebrać poród, nawet nas to uczą. Z tego względu, że naprawdę porody się zdarzają na pokładzie. Całe szczęście mi się nie zdarzyło, ale takie sytuacje są i my musimy wówczas kobiecie, która rodzi, pomóc. Również uczyliśmy się, co zrobić w przypadku, jeżeli ktoś na pokładzie niestety umrze. No i oczywiście zawał serca, udar mózgu, jak rozpoznać, co zrobić, jak ratować ludziom życie. Uczyliśmy się również, jak zrobić zastrzyk adrenaliny osobie, która ma szok anafilaktyczny. To szkolenie było dla mnie niesamowicie cenne, bardzo dużo z niego wyniosłam. Nawet w życiu prywatnym dużo pewniej się czuję, wiedząc, że czułabym się dużo pewniej pomagać komuś, kto by był w potrzebie. Następny dział to było szkolenie z bezpieczeństwa. Pierwsze też było z bezpieczeństwa, ale tam to dotyczyło katastrof, awarii, a to było bezpieczeństwo, które w udziale ma osoby trzecie, czyli wszelkiego rodzaju porwania samolotu, sabotaże, ataki terrorystyczne oraz również sytuacje codzienne, czyli na przykład jak radzić sobie z osobą pod wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków, jak radzić sobie z osobą agresywną. Mieliśmy nawet szkolenie z samoobrony, uczyli nas jak sobie radzić, jeżeli ktoś by nas zaatakował, jak obezwładnowolnić osobę, która zagraża bezpieczeństwu innym. Następnie mieliśmy również na szkoleniu, jak pomagać osobom niepełnosprawnym, w zależności czy to jest na przykład osoba niewidoma, czy osoba sparaliżowana. Był też jeden dzień a propos wyglądu, uczyli nas o makijażu, o włosach, jakie fryzury są dozwolone, jak makijaż powinien wyglądać. Takie ogólniki, jak dbać o skórę. Dużo też było o fitnessie, że powinniśmy właśnie cały czas trenować, żeby być w dobrej formie, no bo wiadomo, latanie bardzo słabia organizm. Dopiero ostatni tydzień to było szkolenie z serwisu, czyli jak wygląda po kolei każdy etap serwisu, co po kolei serwować, w jaki sposób, o specjalnych posiłkach, na przykład dla diabetyków, jakieś specjalne preferencje itd., itd. Czyli to jest ta część, którą Wy widzicie w samolocie jako pasażerowie i tylko wyłącznie ta część. Jak już się zakończy college, zda wszystkie egzaminy, dostanie się licencję, wówczas dostajemy grafik, każdy dostaje inny i zaczynamy latać.
Pierwsze 2 loty to są tak zwane Soupy Flights i jeden się wykonuje na Airbusie, drugi się wykonuje na Boeingu. To są loty, podczas których się obserwuje, jak wygląda ta praca. Oczywiście się również pomaga, ale to są loty, kiedy jeszcze się tak właściwie nie pracuje. I te loty były bardzo ekscytujące, ponieważ się i startuje, i ląduje w kokpicie. Tak więc to było super przeżycie. To było jedyne 2 razy, kiedy tak naprawdę mogłam siedzieć w kokpicie, bo później to już trzeba było na swoim jump seacie, na swoim siedzeniu stewardessy, gdzie już nie ma takich fajnych widoków. Swoje pierwsze 2 loty Soupy miałam na Boeingu, leciałam do Mumbaiu w Indiach, czyli to był turnaround w tą i z powrotem. Doznałam wtedy szoku, jak ta praca tak naprawdę wygląda. Wszystko inaczej wygląda w koledżu, a inaczej w rzeczywistości. Byłam tak zmęczona, że myślałam, że będę spała 3 dni po tym locie. A drugi lot miałam na Airbusie i miałam lecieć do Paryża, a w ostatniej chwili zmienili mi na Monachium. Wówczas mi było wszystko obojętne, bo byłam tak zestresowana, więc naprawdę nie miało to dla mnie znaczenia, gdzie ja lecę. Ale to było bardzo fajne przeżycie. Właśnie siedzieć w kokpicie, zobaczyć jak ta praca wygląda, tak jak mówię, zderzenie teorii z praktyką, ale no, każdy steward i każda stewardessa pamięta swoje Soupy loty na zawsze. Oczywiście zawsze załoga robi jakieś jaja sobie z nowych, jak to w każdej pracy, tak więc były czasem śmieszne sytuacje, jak sobie ze mnie żartowali, ale już wiedziałam, że będą, więc byłam ostrożna, a bardzo fajnie to wspominam. Zaliczyć college to nie wszystko, bo do college'u wracamy raz w roku, aby odświeżyć nasze licencje, bo ona jest ważna tylko i wyłącznie na rok. Tak więc co roku na 2 dni wracamy do college'u, aby zdać wszystkie egzaminy. Już wtedy mamy wszystko naraz. Zdajemy i medyczne, i SCP, i bezpieczeństwo, security, i po prostu wszystko naraz i zdajemy również praktykę w symulatorach. Wówczas nam odnawiają licencję na kolejny rok i dopiero możemy znowu latać. Wiele osób, jak słyszy słowo college, przyprawia ich to ciarki, ponieważ chyba nie wiem, czy ktoś by chciał tam wrócić, bo to był tak intensywny czas i tyle nauki, że po prostu, no ja też bym nie chciała tam już wrócić, ale były to bardzo fajne wspomnienia, fajnie było to przeżyć i naprawdę niesamowite doświadczenie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i moje zdjęcia. Odkopałam je ze starych maili, które wysyłałam wówczas do rodziny jeszcze, cała podekscytowana, jak wszystko wygląda. Dzięki temu mam jakąś pamiątkę, bo tak to pewnie by mi to zaginęło. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa!